Witam. 1 kwiecień 2004 rok. Prima aprilis, ale dzisiaj postaramy się nie mówić o tym. I dokończymy wczorajszą moją tutaj wypowiedź, ze względu na to, że jest bardzo istotna i bardzo ważna, a wiatr i sytuacja po prostu nie pozwoliła mi na nie to, że dokończenie. Ja nie zapomniałem, tylko powerbank stwierdził, że już nie ma prądu, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, ponieważ ten powerbank mam już od pół roku i to nie jest jakiś drobny powerbank, ale po prostu zabrakło. Tak się stało. No cóż, czasami tak jest, a kwadratura swoją drogą jest. Ja postaram się dojść do ławeczki. Nie będzie to program na ławeczce, a powinien być, ale po prostu wypowiedź na temat kwadratury. I tutaj zauważyłem, że dużo osób utożsamia się z tą sytuacją i bardzo dziękuję za to. Przede wszystkim jednej z youtuberek, że opisała swój los od 6 roku życia, że ma te kłopoty po śmierci taty. Ja bardzo podobnie, ale po śmierci babci. Bardzo dużo się zmieniło. To był nie ten okres, a jeszcze trzeba by dołożyć 3 lata, czyli miałem wtedy 9 lat. I ten czas zmienił całą trajektorię mojego losu, z tym, że musiałem się zmienić miejsce zamieszkania. Oprócz tego jeszcze wiele innych rzeczy, które nastały i właściwie, tak krótko mówiąc, do momentu w rzeczywistości, kiedy poznałem królewską wiedzę, ale nie od razu, kiedy właściwie od momentu, kiedy po raz pierwszy zacząłem ją wykładać. Od tego momentu zlikwidowały się te wszystkie niemiłe sprawy związane z kwadraturami. Ale nie tylko, to nie tylko kwadratury. Kwadratury bierzemy jako podstawę kłopotów, a w rzeczywistości nie są. I pojąłem, kto jest rzeczywistym wrogiem, a kto jest półwrogiem i jeszcze inną formą, a gdzie jest dobro i jak kształtuje się to dobro, to jest najważniejsze, bo tutaj astrologia fantastycznie pokazuje. Dlatego też kiedy Państwo się kontaktują ze mną, wymagam pewnych historii, dlatego że wówczas jestem pewien to, co mówię. Usiądziemy sobie tutaj, bo tutaj jest taka ławeczka, którą bardzo lubię. Naprzeciwko jest ten dom, ale przepraszam, rozłączę kamerę, ponieważ muszę przykręcić do statywu, a nie chcę trzymać to w dłoni. Albo chociaż właściwie, dlaczego by nie? Będziemy tak relacjonować. Jak wygląda ta rzeczywistość? Kwadratura ta pierwsza, czyli najważniejsza, nazywamy to znakami kardynalnymi, czyli baran, rak, waga, koziorożec. Jest to ta, która rozpoczyna i buduje przed nami całą historię naszego życia. Jeżeli podlegamy tej kwadraturze oczywiście, ale bez względu na to, czy jesteśmy bykiem, czy wagą, czy też skorpionem, zawsze podlegamy temu reżimowi i to w bardzo okrutny sposób. Dlatego też pewne działania, które są związane z tą pierwszą kwadraturą, czyli dokładnie pomiędzy baranem a rakiem. Ta pierwsza kwadratura daje nam właśnie tą, powiedzmy, że prokreację, czyli to zapłodnienie. To jest spotkanie Marsa z Księżycem. Dlaczego? Rak reprezentuje matkę,
z kolei baran reprezentuje mężczyznę. Nie będę mówił, bo dzieci mogą oglądać, musicie sobie wyobrazić, jak to jest i dalej dopowiedzieć, bo cóż, erotyka to jest inna sprawa, zresztą w setce będzie dużo tej erotyki, ale po 23, czy nawet może jeszcze później, tylko wyłącznie dla dorosłych i ci, którzy nie mogą spać z tego powodu. Ale to zabawa. Teraz jeżeli pójdziemy tą drogą barana, czyli baran energia życia, energia funkcji, energia tego wszystkiego. Rak, zaprzeczenie tej energii, zamknięcie, rodzina, wszystko co się bierze pod względem tym odpowiednim. Teraz baran właściwie jest wagą, czyli dokładnie negocjacjami. Baran nie lubi negocjować, ale musi negocjować, dlatego też z tego, jeżeli baran jest postawiony przed ścianą, podnosi ręce do góry, poddaje się, czyli właśnie przyjmuje formę wagi. Z kolei rak, który jest postawiony pod ścianą, wymyśla sobie katorgę w formie koziorożca, czyli prawa i punktów, według których będzie postępować albo będzie reaktywować swoje zadania, czyli rodzinie. Masz siedzieć przy tym stole, w tym miejscu to jest miejsce ojca, a w tym miejscu, na tym krześle ty siedzisz konkretnie, czyli wchodzi tak zwany reżim, czyli dekalog, krótko mówiąc. I macie wyjaśnione wszystkie sprawy. Teraz z punktu widzenia wagi, waga zajmuje się właśnie dekalogiem na zasadzie takiej, że jego realizuje, czyli realizuje koziorożca, czyli dlatego większość prawników to wagi. I mamy to wytłumaczone w prosty sposób. Teraz w inny sposób, tłumacząc to, co wczoraj chciałem przekazać, a nie chciałem, bo jest to krzyż kardynalny, który właśnie obowiązuje w tej chwili i Chrystus zszedł z tego krzyża po to, żeby pokazać, że jest Synem Bożym, czyli dlatego też bardzo często w niektórych sytuacjach uważamy, że koziorożec to właśnie Chrystus. Chrystus nie jest koziorożcem, jest rybą. Dokładnie o tym będziemy jeszcze kiedy indziej też mówić, bo będzie cały cykl związany z astrologią religijną. Mam nadzieję, że to jest wyjątkowo interesujący nas, bo religia to także księgi Wedy i wiele jeszcze innych sytuacji, które są łącznie z zapisami Indian i nie tylko, ale także i runy, bo mamy też tam ukrzyżowanie u drzewa w tej mitologii, wiecie jakiej, norwesko-szwedzkiej, albo jeszcze dalej idąc. To co słyszycie, to dzieci grają tutaj w piłkę i bramka jest ze stalowych prętów. No i właśnie uderzenie tą piłką wytwarza taki hałas. Idźmy dalej. Ta pierwsza kwadratura jest kwadraturą zapłodnienia. To zapłodnienie w tej chwili staje się bardzo modne i w tej chwili chce się przejść z raka do koziorożca, czyli ustawić to, żeby można było pozbawić właśnie tego raka tutaj, tego zapłodnienia. To jest bardzo niebezpieczna sprawa ze względu na to, że po pierwsze coraz mniej nas się rodzi i jeszcze jedna rzecz, którą lekarze nie potrafią dla pieniędzy zrozumieć jeszcze jednej rzeczy, że każda ingerencja jakakolwiek w przyrodzie robi skutki i skutki są koziorożca, czyli koziorożec automatycznie, jeżeli patrzymy, to przechodzimy na wodnika, ja wczoraj mówiłem o tym wodniku i przechodzimy z wodnika do lwa, czyli pozbawiamy prokreacji. Proste jak
kij bambusowy, czyli KBKS, który jest krótki kij, tak? Ci, którzy byli w wojsku, to pamiętają, o co chodzi. I teraz, patrząc się na to, musimy pewne rzeczy pojąć. Jeżeli nie pojmujemy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć ani kwestii krzyża, czyli zejścia Chrystusa z i postanowienia, którego będzie następne kwadratury, czyli byk i po kolei skorpion, tak? I potem mamy lwa i wodnika, ale o tym będziemy rozmawiać później, w następnym, kiedy przyjdzie czas byka i będziemy mogli rozwikłać dalsze problemy kwadratur, dalsze problemy naszych problemów życiowych i naszych problemów, gdzie Państwo będą mogli do tego interweniować telefonicznie po prostu. Dlatego też ja mam nadzieję, że już coraz bliżej jestem. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, Pan już opowiada od ponad 11 lat o tym. Tak, to prawda, że 11 lat temu w telewizji Toja albo 13 lat temu powiedziałem, że właśnie zaczynamy i wtedy nie udało się po prostu zrealizować. Znaczy, dokładnie YouTube nie spełniał tych warunków, które ja bym chciał, czyli działań. Następnie technika poszła do przodu, następnie powstała próba, próba i to działanie udało się, było bardzo ładnym. Nie wiem, ile trwało, nie pamiętam, około 3-4 miesięcy to urządzenie spłonęło, powiedzmy, stopiło się, zostało reklamowane i do tej pory nie istnieje offsetka, mimo to, że wszystkie urządzenia są, ale nie ma jeszcze jednej rzeczy, którą nazywamy światłowodem. Akurat w tej chwili telewizja kablowa, znaczy telewizja kablowa to też, ale przede wszystkim internet, który dostarcza mnie taka firma Toja, zrobiła pewien manewr cyfrowy i większość programów telewizyjnych jest na tak zwanym przeplocie. Tak też niektóre telewizje funkcjonowały w Warszawie przede wszystkim, ale ja nie miałem wtedy UPC czy tam jeszcze innych przekaźników. Miałem tylko wyłącznie Toję. Toja jest na miedzi i dlatego też to wszystko się tak działo. To jest w tej chwili wiem, że to są pojęcia dosyć trudne. Nazwijmy to tak zwaną miedzianą skrętką. Elektrycy, informatycy wiedzą, o co chodzi, ale już jest możliwe, dlatego że te wszystkie urządzenia, które są, a na świecie no jednak informatyka poszła do tyłu w porównaniu z informatyką u nas w Polsce. Trzeba to przyznać, że informatyka, ja też myślałem o przeniesieniu całego studia, całej tej mojej inwencji zupełnie gdzie indziej, ale po sprawdzeniu tego wszystkiego okazało się, że właściwie to jest niemożliwe, ale to chodziło o sprzętowe sprawy. Mimo to, że sprzęt jest, bardzo często jest nadawany, oczywiście, że niektórzy nadają, niektórzy nawet z telefonu prowadzą, ja też prowadziłem z telefonu, ale to wszystko nie stanowi dla mnie jakby tego aplauzu, który bym chciał realizować. To wszystko nie jest to. Wracajmy do kwadratury. My mamy tą kwadraturę pierwszą pomiędzy baranem a rakiem. No tak, ale jest pytanie, co jest pomiędzy kwadraturą barana a koziorożca. Prawidłowo nie możemy wstępować do tyłu, nie możemy się cofać, chociaż jest taka astrologia na wykładzie w polskim, w PSIE. Był wykład astrologii wstępnej, nazwijmy to tak. Prowadził to Anglik, który mieszkał w Norwegii, nawet doradzał królowi norweskiemu, tak się przynajmniej chwalił, bo jest to wszystko chwaleniem. Bardzo łatwo jest prognozować. Nie ma problemu, jeżeli się prognozuje
zawsze to jest tak zwana ciocia dobra rada. Tego jest mnóstwo i każdy ma rację, dlatego że jeżeli się nie spełni, no widzisz, na szczęście się nie udało. Jeżeli się spełni, co ja powiedziałem, po co ja to powiedziałem. I to, co ja powiedziałem, jest największym błędem na przykład, bo wtedy mówi się, że jest się czarodziejem, czarownicą, pan, jeszcze jeżeli to jest milion złotolotka, no to pan jest święty, bo pan to tamto dziesiąte, ale w momencie, kiedy to nie jest milion złotolotka, jest to zwykła tragedia i konsekwencje tego są ogromne, bo potem się cierpi. I powodem tego cierpienia jest na przykład taki moment, że Pan mi to mówił, ale ja nie uważałem. Ja wolę od Pana jak najdalej być, bo za Panem się ciągną nieszczęścia. Kilka razy tak miałem. I myślałem, że padnę ze śmiechu, dlatego że ta osoba po 9 latach dopiero zadzwoniła, kiedy ja mówiłem o 7-letnim planie tej osoby, to znaczy robiłem, co będzie za rok, za 3,5 i za 7 lat i potem wybiegłem lekko w przestrzeń, ale nie myślałem, że i ta osoba zadzwoniła do mnie właśnie z przeprosinami, ale po 9 latach naprawdę się nie da naprawić. Naprawa kosmogramu, czy naprawa tej rzeczywistości jest tylko możliwa w tej chwili. Absolutnie nie w żadnych innych sytuacjach, ze względu na to, że jeżeli robimy w czasie rzeczywistym, to w czasie rzeczywistym możemy zrobić tak zwane cuda. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy podłączeni pod właśnie tą kwadraturę i ta kwadratura, to co pewna osoba nie mogła tutaj zrozumieć, dlaczego ta kwadratura, dlaczego jest plus i minus, tak? Albo w planecie, dlaczego kwadratura jest zła, bo w rzeczywistości tak tłumaczymy, że są złe. Nie są złe, tylko są do przepracowania. Kwadratury, jeżeli się zna kwadraturę i zna się powód tej kwadratury, to tą kwadraturę możemy przerobić, dlatego że ona za chwilę przejmuje charakterystykę trygonu, a potem przejmuje charakterystykę kwinkunsa, który wywala to, po prostu wraca do pierwotnej strony kwadratury lub też wspomaga i przechodzi w opozycję, a w opozycji to jest Yang-Yin, czyli ta sytuacja baran-waga i tak zwany mariaż sytuacji. I to jest wytłumaczenie najprostsze kwadratury, jakie ja znam. Inni się mogą nie zgadzać, to niech pokażą, jaka jest ta kwadratura, bo jest najprostsza. I też na przykład tutaj ten wczorajszy film, ta kwadratura pokazała jedną osobę, że odeszła i z jednej strony przypominajka. Odeszła ze subskrypcji. Podejrzewam dlaczego. Dlatego, że nie wytrzymała tempa myśli, tempa tego, które nazywamy rozwojem. Dlatego, że wydaje się, że astrologia to jest ecie-pecie o znaku i nic więcej, a astrologia jest to rodzaj filozofii, bardzo trudnej filozofii, co najciekawsze, że w tej chwili rozpoczyna się jakby rozwój astrologii, chociaż nie zupełnie, ale bardzo często ucieka się do astronomii jako do wiedzy, która była, a przecież ona tylko do Hugo Kołłątaja, właściwie do odrodzenia istniała, a do odrodzenia, czy też do właściwie, no tak, do tego okresu i właściwie nic nie zrobiła, tylko zmieniła nazwę, czyli z astrologii stała się astronomia i Mikołaj Kopernik, czy Newton, czy też jeszcze inni studiowali astrologię, a nie znali astronomii. Nawet jeżeli się zajmowali astronomią, to ta astronomia była jeszcze, jak to się mówi, bardzo, bardzo
Nie można powiedzieć, że prymitywna, bo to nieprawda, odwrotnie, bardzo poważna, ponieważ ona była połączona z duchowością, która dzisiaj odkrywamy, duchowość w Piśmie Świętym, duchowość w Wedach, duchowość u Indian, chociażby o Talmekach to ciężko powiedzieć, ale u Azteków i tam widzimy, że astrologia brała główny udział i też mieszamy ją z religią, co nie jest rzeczywistości prawdą, co ze zwyczajnością obchodzenia się w życiu. Życie stanowi wartość bardzo poważną i te kwadratury dają możliwość przejścia, zbudowania jeszcze innej. To, co wczoraj mówiłem właśnie o Marsie a Saturnie, która daje w pewnym części ruchy, które są bardzo drastyczne, bo niemoc przejścia przez ulicę tylko dlatego, że jest tak zwana niepewność i gaz hamulec, która daje to, że całe życie nie umiemy podjąć decyzji. Dopiero w pewnym momencie rozpoczynamy i żałujemy cały czas, że nie zrobiliśmy tego, tylko astrologia pokazuje, dlaczego nie zrobiliśmy. Kiedy życie pokazuje, że moglibyśmy zrobić. Kiedy astrologię znamy, wchodzimy w to, nazwijmy tak zwane w ciemno. Dlatego królewska wiedza jest tak wiedzą niebezpieczną, bo nagle wyzwalamy się od kłopotów, od tego zła, z którym walczył Chrystus, chociażby tak, wiemy gdzie, z tym wężem, jak ktoś oglądał Pasję, to dokładnie wie, w którym momencie było zło, a w którym momencie było dobro i jak jest. To jest w rzeczywistości ta pasja, łączy się przede wszystkim z tą paschą i jeszcze z jedną rzeczą, tutaj specjalnie to powiedziałem, i my jesteśmy odłamem od pewnego myślenia, które żeśmy zatracili poprzez chrześcijaństwo, czyli dokładnie, jeżeli można by tak określić, czy kabałą. Kabała jest dzierżawą to jest dzierżawione, absolutnie nie jest kabała. Jeżeli mówimy o kabalistach, to kabaliści dzierżawią to z Sumeru. Sumerowie już doskonale znali kabałę, bo kabała jest właśnie tą filozofią zbliżoną do astrologii, chociaż jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na jakiej zasadzie, ale bardzo bliska. Tak jak ostatnio zauważyłem książkę Windygo, 12 znaków zodiaku i soli mineralnych, które są solami, mogę źle wymienić, Schusslera, o których opowiadałem już dosyć dawno i będziemy rozmawiać o tych, ta książka powstała i no, czy jestem zaskoczony? Nie jestem zaskoczony, tylko cieszę się, że to Polak odkrył, opisał i ta książka została wydana przez moje ulubione wydawnictwo Indygo, z którym powiedzmy, że jeszcze nie jestem zaprzyjaźniony, ale żeśmy się poznali i chyba polubili. Ja też tam zakupiłem książkę pana Andrzeja Niemojewskiego, którego bardzo szanuję jako osobę, która jest bardzo blisko astrologii, a przecież już dawno nie istnieje, odeszła, ale gdzieś skąd trzeba brać te wzory przeszłości, kiedy jeden z moich kolegów powiedział, że astrologia to jest taka wiedza i dzisiaj funkcjonuje wśród osób, że jest to wiedza taka kabaret wiedzy. W rzeczywistości astrologia nie jest kabaretem wiedzy, tylko jest wszechwładna, tak jak arytmetyka czy matematyka. To jest to samo, tylko w zależności z punktu widzenia. Też można by było powiedzieć, że cyfra jest piękną rzeczą, a cyfra z kolei doprowadzona właśnie przez Sumer przez tych, którzy znają aramejski, to wiedzą o tym, że litera zamienia się w cyfrę i
cyfra zamienia się w literę i w ten sposób, układając odpowiednio wierszowanie, możemy się zajmować najpiękniejszą rzeczą, sprowadzać do tego punktu złego i do tego punktu dobrego. My wybieramy zawsze ten punkt zły. Teraz, jeżeli patrzymy na planetę, którą jest Mars, gdzie dwie satelity, przepraszam, ale się rozpędzam i to jest to, dwie satelity Deimos, Phobos, które są księżycami Marsa, lęk i panika, wybieramy, czy ja już kilka razy mówiłem o tym, co jest lękiem, co jest paniką i teraz sobie przemyślcie, co wybieracie, jaką formę i w tym momencie mamy działanie. Teraz, jeżeli patrzymy na Księżyc, który jest w kwadraturze, który robi właściwie to samo, co Saturn, tylko Saturn tranzytujący co 7 lat tworzy nam ten sam poziom, czyli wchodzi w tak zwane kwadratury, a dokładnie, jeżeli patrzymy w Księżyc progresywny, robi to samo, co Saturn. I teraz po drugiej stronie rządzi tym wszystkim Wenus, planeta miłości, a przecież wiemy o tym, że większość związków likwiduje się ze względu na przesunięcie, które mówiłem tutaj od koziorożca do wodnika i tam wchodzi kwadratura Urana z Wenus i powoduje rozwody, powoduje te zmiany, tą charakterystykę, że nagle nie udaje nam się z tą partnerką, a z żoną po 3 latach jest rozwód lub po 7 lub po 14, oczywiście, że może być po 10. Musimy sobie policzyć 7 plus 3,5 na przykład w założeniu i jeżeli ktoś mi powie, że proszę pana, ale po 20 latach myśmy się rozeszli. Nie, nieprawda, że po 20 latach żeście się rozeszli, tylko rozeszliście się po 15 latach, a te 5 lat to było po prostu ta walka pomiędzy wami i żeście usankcjonowali tą sytuację przez opóźnianie sądu i dopiero przy dłuższej analizie dowiadujemy się, że jednak była to racja. I teraz, czy na przykład pary, które nie mają ślubu, nie mają tego zawarcia związku, nie tylko kościelnego, ale także ten cywilny, czy one podlegają właśnie temu działaniu? Właśnie, że nie. Właśnie, że nie. Pary partnerskie, tak zwane pary, że chłopak z dziewczyną są razem i mają dziecko, podlegają temu systemowi od momentu pierwszego poznania. Ale jeżeli ten moment na ogół decyzja zostaje podjęta w 1,5 roku, że zostajemy razem i potem następne 1,5 roku doszlifowanie, przechodzi to jakby w stan nieważkości i właściwie nie ma. Dlaczego? Dlatego, że każdy z tych partnerów dąży do swojego związku, do swojej niezależności. I te związki są niezależne. Kiedy jest związek połączony więzem ślubnym, czy tym przyrzeczeniem, wtedy następuje po prostu jakby od tego punktu te 3,5 roku, czy te 7 lat i wtedy, jeżeli następuje jakiś tam problem, wtedy albo Księżyc, albo Uran, albo Wenus, albo Saturn podejmują te decyzje, bo trzeba brać pod uwagę, że jeszcze są tak zwane progresje, które też mają ogromny wpływ. Po prostu co 7 lat zmieniamy swój charakter, to co się mówi przy stłuczonym lustrze i wiele jeszcze innych czynników, które tworzą nam właśnie tą sytuację, która jest w tej chwili pokazana w naszej religii przez najwspanialszego człowieka, Jezusa Chrystusa, że zmartwychwstał
I nie musimy się obawiać, nie musimy brać tego pod uwagę, że możemy przeczekać, możemy zmienić to swoje życie, możemy podejść do tego zupełnie w inny sposób. Bo ja nie mówię o spowiedzi, która jest też bardzo ważną rzeczą. Tutaj to jest szukanie tego przyjaciela i wyzwolenie się z tego, że to, co było, już nie wpisuje się w rejestr i nie wyciągamy to, co bardzo często wyciągają właśnie między innymi te znaki kardynalne, tak jak waga i rak. Rak ma świetną pamięć, waga też ma świetną pamięć, koziorożec z kolei zapisuje, baran tego wszystkiego nie wytrzymuje nerwowo i opuszcza ten swój znak i na ogół zostaje, po prostu buduje coraz nowsze działanie, dlatego też nazywamy to znakami ognistymi, kiedy w ognistych znakach zupełnie inne znaki biorą udział, znaczy kwadratury tutaj i mamy w tym momencie mamy lwa i mamy strzelca. Także to jest trygon ognisty, czyli przechodzimy z tym zupełnie w nową fazę, którą będziemy za miesiąc omawiać i będziemy za miesiąc mieć ją w naszych sytuacjach, jeżeli patrzymy z punktu widzenia oczywiście byka, bo w tym momencie bierze udział nasz wspaniały lew. I właśnie to jest ta tajemnica zodiaku, ta tajemnica, którą powiedział Chrystus, że po znakach poznamy i Jego przyjście. Dlatego też dzisiaj kabaliści wyjątkowo się śpieszą, ponieważ epoka się zmienia wodnika i niektórzy chcą zrobić na tym tak jak w 2000 roku, że na końcu świata, że będzie koniec świata, a w tej chwili właśnie wejście tej epoki wodnika, a epoka wodnika według Platona trwa od 2100 do 2500 lat. Możecie sobie sprawdzić na Wikipedii, to nie jest równe i ten okres właśnie ostatniej Dwadasamsy ryb, kiedy ostatnia ryba to jest właśnie wodnik i ten wodnik czuć, ale on może trwać nawet 250 lat, czy nawet więcej, a przed wodnikiem mamy koziorożca, także koziorożec, ustawianie tego prawa, które dzisiaj jest i takie mało sympatyczne i wpływamy na to i widzimy, że nawet ci teraz, którzy prowadzą ten Zielony Ład, to wszystko, co jest, to jest właśnie tutaj i tymi dyrektywami, tym wszystkim się śpieszą, bo im się wydaje, że im wolno. To nie jest tak. Nic nie wolno. Trzeba ulec jednej rzeczy. Przyroda jest niezmienna, co rok się zmienia, klimat się co rok zmienia, wszystko się co rok zmienia, ponieważ nie może być inne, ponieważ planety mają wpływ na wiry w wodzie, gdzie Polka odkryła to z Australii, a jak nie, to poszukajcie, że planety mają wpływ na właśnie funkcjonowanie mórz i funkcjonowanie klimatu i to jest nieuchronne, nic nie ma wspólnego z tym zratowaniem tutaj naszego jakby środowiska i tutaj mówienie, że świat płonie, tak jak potrafi powiedzieć to człowiek, który zupełnie nie ma pojęcia o niczym, bo to, że ktoś posiada wykształcenie wyższe, nie jest to świadectwo dojrzałości ogólnej, czyli poznania przyrody. Przyroda jest niezmienna, to co zawsze tłumaczy Kościół. Kościół ma 2000 lat. Jeżeli patrzymy na Kościół chrześcijański, jeżeli patrzymy na religię judaistyczną, która miała w pewnym momencie przerwy poprzez likwidowanie świątyni, ale mamy jeszcze większą tutaj sytuację, Indie, księgi Wed i Wedy, jeżeli faktycznie były spisane tutaj pod Krakowem, powinniśmy połączyć te Wedy z świadomością przede wszystkim intelektualną naszą i utwierdzić się w tym, co nazywamy boskością, co nazywamy religią, że jest to jednak bardzo spójne, wspólne i idąc, jeżeli do mnie mówi człowiek, który zajmuje się kartami, że
są różnice, nie ma żadnych różnic, tylko po prostu nie rozumie tematu pomiędzy kabałą, pomiędzy numerologią, pomiędzy astrologią, pomiędzy jeszcze innymi sztukami, które chociażby różdżka czy wahadełko. Różdżka przeszła do stanu politechnicznego, czyli do naukowego, bo na politechnice jest używana, wahadełko nie, ale jednak ci, którzy znają ten przedmiot, wiedzą, że tym przedmiotem też można operować i będziemy raz w miesiącu operować wahadełkiem dla tych, którzy nie chcą mówić, a chcą powiedzieć kiedy. I ja robię takie doświadczenia już od wielu, wielu lat, o których będzie mógł opowiedzieć Tadeusz, czy też Piotr, czy Roman, czy też inni, którzy zostaną zaproszeni, którzy korzystają z tej możliwości działania. Raz w miesiącu będzie wahadełko do dyspozycji Państwa po to, czy to jest moje. Nie umiem odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że Marek przyjedzie tutaj do Łodzi, czy też ja spotkam się z Markiem i wypowiemy się na ten temat z punktu widzenia właśnie ludzi, którzy zajmują się wahadełkiem, dlaczego tak jest. I to wszystko właśnie dlatego dzisiaj jest ten dzień, drugi dzień świąt i chciałbym przede wszystkim Państwu, nie wiem czy starczy tego wykładu, ja przepraszam za ten wczorajszy dzień, że tak poszło, a nie inaczej, ale jest najważniejsze to, że jestem, że piszecie, że subskrybujecie, że bierzecie czynny udział w tym wszystkim, co się dzieje. To jest numer 1, a numer 2, najważniejszą sprawą jest to, że kończycie to zawsze z tym Stwórcą. To słowo z Bogiem jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że jeżeli się jest gdzieś na wsi takiej wierzącej, gdzieś tam w Austrii, Grüß Gott, das Gut, tutaj w Polsce szczęść Boże, albo słyszy się Bóg zapłać, czy szczęść Boże, czy jeszcze jakieś inne słowa, które mówią o tym, że jesteśmy w jedności. I to boli innych, którzy nie są związani z rotą, tą, którą napisała wspaniała kobieta, i z tym, co nazywamy polskością, co nazywamy, bo wszyscy, ja pamiętam dokładnie, kiedy przyjechał do Łodzi Jan Paweł i wtedy jak dużo zostało osób, które wydawało się, że są niewierzące, wtedy stały się wierzące i w tej chwili ten cud stał się tak, że tam na terenach muzułmańskich, gdzie bombarduje się, oni też nagle doznali cudu i w czasie snu odwiedził ich Chrystus i przeszli na wiarę chrześcijańską, ponieważ tam jest spora część wśród muzułmanów, chrześcijan też są niszczeni, są uznawani za niewiernych, a jednak i ten znak apokalipsy, te znaki, ale pamiętajmy o tym, że może upłynąć jeszcze przynajmniej 1000 lat, żeby to się stało, żeby to były zmiany, a może upłynąć 1 dzień. Nie wiemy, jaki jest okres działania roku tego platońskiego, bo tak go nazywamy najprościej, fizycznie, matematycznie, ku radości tym, którzy są tak zwani wierni, niewierni albo bierni. Pamiętajmy o tym, że jedna rzecz jest najważniejsza. Astrologia służy tylko pokazywaniu, działaniu. To nie jest wiara. Jeżeli ktoś mówi, że astrologia jest wiarą, to w takim razie czytanie jakiejkolwiek gazety jest też wiarą i to, co jest w gazecie, jest wiarą.
tak się dzieje. Dzisiaj tak się dzieje. Telewizja, radio jest wiarą, trzecia noga i tak jest tą wiarą i jeżeli tak ma być, to ja zostaję w astrologii. Z Bogiem zostawiam was z tym problemem i idźcie prostą drogą. Nie kręćcie się wokół, bo to nie jest bąk, a w czym nie powiem, bo nie godzi się w tym dniu i z przyjaźnią wierzę w to, że kiedyś zobaczę twarz Chrystusa i przemówi do mnie. Do zobaczenia.